Powerbank oparty o bezpieczne i wytrzymałe ogniwa LFP z szybkim ładowaniem i przewidywalnym czasem działania, z perfekcyjną integracją z kamerami samochodowymi VIOFO ze wsparciem dla aplikacji mobilnej oraz możliwością rozszerzenia pojemności. Czy VIOFO BP100 to najciekawszy powerbank w ofercie? Dzisiaj sprawdzam, czy jest tak w istocie, ale najpierw intro. Tylko sprawdzone kamery samochodowe. Prezentuje Paweł Urbaniak z wideorejestratory24.pl. Cześć! Na kanale znajdziecie już pełne materiały omawiające różne powerbanki samochodowe, do których linki znajdziecie standardowo w opisie. Dzisiaj chciałem zwrócić uwagę na nowy, niezwykle ciekawy powerbank od VIOFO. Model BP100 pojawił się w naszej ofercie w połowie stycznia 2026 roku. Sprawdzając statystyki sprzedaży widzę, że stał się najpopularniejszym lub też drugim najpopularniejszym urządzeniem w swojej kategorii w zależności od okresu, mimo że absolutnie nie jest to najtańszy z dostępnych powerbanków, tak więc wielki sukces. Zakładam, że tak dobre przyjęcie przez kupujących to efekt kilku czynników, mocnych stron VIOFO BP100, które omówię w tym materiale. Ale najpierw w telegraficznym skrócie, czym właściwie jest powerbank samochodowy. Najprościej mówiąc, powerbank samochodowy to taki dodatkowy akumulator, który jest najdoskonalszą formą zasilania kamery samochodowej. Oparty jest o bezpieczne ogniwa LFP oraz ma odpowiednie zabezpieczenia. Powerbank samochodowy ładuje się tylko w czasie jazdy, a rozładowuje na postoju. Umożliwia działanie kamery w trybie parkingowym. Powerbank całkowicie odciąża akumulator pojazdu, ponieważ to powerbank stanowi wyłączne źródło zasilania kamery na postoju. Dzięki temu wydłużamy życie akumulatora pojazdu. Powerbank oferuje przewidywalny czas działania kamery na postoju. Znamy jego pojemność, a w naszych ogłoszeniach znajdziesz również pobór energii poszczególnych wideorejestratorów. Można tym samym orientacyjnie wyliczyć sobie czas działania kamery w trybie parkingowym, dzieląc pojemność powerbanku przez pobór kamery. W przypadku VIOFO BP100 nominalna pojemność to 98 Wh. Zweryfikowałem, czy tak jest w praktyce, obciążając w pełni naładowany powerbank i zostawiłem go do rozładowania. Wynik to 94 Wh, czyli bardzo blisko deklaracji producenta, a zakładając pewną niepewność pomiaru, otrzymujemy dokładnie to, za co płacimy. Na ekranie widzicie teraz orientacyjny czas pracy różnych wideorejestratorów w zależności od konfiguracji. Mamy więc przewidywalny czas pracy, całkowite odciążenie akumulatora pojazdu, możliwość bezpiecznego zasilania kamery na postoju. Szybkie ładowanie w niewiele ponad godzinę jazdy do pełna, bezpieczne ogniwa dedykowane do pracy w pojeździe. Widzicie teraz, jak wygląda takie rzeczywiste ładowanie powerbanku na materiale w przyspieszonym tempie. Po kwadransie od rozpoczęcia ładowania aplikacja wskazuje już 30% poziomu naładowania. Po 26 minutach od rozpoczęcia ładowania jest już połowa i niespełna pół godziny do zakończenia ładowania według aplikacji. Tak więc jeśli ktoś jeździ tylko na krótkich dystansach, to owszem, powerbank nie zdąży się naładować całkowicie. Ale to nie znaczy, że nie naładuje się wcale i nie będzie skutecznie zasilał kamery w trybie parkingowym. Ok, to wszystko mega istotne cechy, ale są tożsame również i dla innych powerbanków samochodowych. Co więc wyróżnia konkretnie ten model, czyli VIOFO BP100? Powerbank samochodowy VIOFO BP100 to urządzenie dedykowane do pracy z kamerami samochodowymi VIOFO. Dlaczego? W zestawie znajdziemy wszystko, co potrzebne do podłączenia kompatybilnego wideorejestratora VIOFO. W pudełku jest już wygodnie wpinana i wypinana wiązka zakończona złączem USB-C do zasilenia kamery samochodowej. I już takie właśnie podłączenie umożliwia płynne przechodzenie kamery samochodowej VIOFO z trybu jazdy do nadzoru parkowania i odwrotnie. Tak więc nie ma już konieczności podłączania dodatkowych adapterów stałego zasilania. Powerbank VIOFO BP100 i współczesna kamera VIOFO z gniazdem USB-C to już kompletny zestaw. Co jeszcze wyróżnia VIOFO BP100? VIOFO BP100 to powerbank, który posiada moduł Bluetooth oraz wsparcie dla aplikacji mobilnej. Tak, ten powerbank łączy się z naszym telefonem po Bluetooth i posiada własną aplikację mobilną. Niestety, w drugiej połowie 2026 roku jest to osobna aplikacja VIOFO Battery. Czyli kamerę samochodową VIOFO obsługujemy przez aplikację VIOFO Dashcam, a powerbank przez VIOFO Battery. Być może z czasem zostanie to połączone w jedną aplikację do wszystkiego. Trzymam kciuki, aby tak się stało. Sama aplikacja do powerbanku jest bardzo pomocna. Od razu można sprawdzić status pracy, to czy powerbank się ładuje, czy jest rozładowywany. Drobiazg, ale jeśli montowałeś powerbank sam i coś nie poszło po myśli, albo w zakładzie, który nie do końca jest wyspecjalizowany, zaszła po prostu ludzka pomyłka i powerbank podłączony jest nieprawidłowo, to dzięki aplikacji widać to od razu, czyli aplikacja ułatwia ewentualną diagnozę problemu. Nie trzeba się gdzieś wychylać, zaglądać, powerbank może być ukryty, a stan pracy widać po prostu w aplikacji.
Po prawidłowym podłączeniu powerbank będzie się ładował tylko w czasie jazdy, a rozładowywał po wyłączeniu zapłonu, czyli na postoju. I sprawdzimy, czy tak właśnie jest z poziomu aplikacji. Aplikacja umożliwia łatwe odczytanie poziomu naładowania ogniwa wyrażone w procentach. Mamy też podgląd aktualnej temperatury powerbanku. Widzimy napięcie wejściowe oraz liczbę amperów, czyli kiedy powerbank jest ładowany. Widać, z jakim natężeniem się to odbywa. Niżej możemy odczytać orientacyjny czas, jaki pozostał do zakończenia ładowania. W przypadku rozładowywania powerbanku, czyli w trakcie zasilania kamery samochodowej na postoju, możemy odczytać, jakie napięcie przekazywane jest do wideorejestratora oraz jaki jest pobór samej kamery. Co istotne, widać tam również szacunkowy czas działania kamery w trybie parkingowym. Na dole jeszcze widzimy parametry samego powerbanku oraz ślad po adapterze rozszerzającym pojemność, ale o nim później. To, na co należy w tym miejscu ponarzekać, to dokładność wskazań. Albo inaczej, o ile status pracy powerbanku, ładowanie, rozładowywanie to jest wyświetlane bez uwag, to pozostałe wskazania są do pewnego stopnia orientacyjne. Dla przykładu, po osiągnięciu 100% naładowania, powerbank będzie przez jeszcze jakiś czas przyjmował znikomą, ale nie zerową ilość amperów, chociaż to już takie bardziej pomijalne, że tak powiem, doładowywanie. Kolejny parametr, czyli napięcie wejściowe. Tutaj w trakcie ładowania widzimy, jak wartość ta rośnie, mimo że powerbank był ładowany przez ten czas ze stałym napięciem. Natomiast powerbank dopiero pod koniec procesu ładowania wskazał, że ładowane jest z napięciem z grubsza odpowiadającemu temu, któremu podawałem. Szacunkowy czas ładowania podawany był na 28 minut, a po kwadransie w aplikacji pojawiło się już 100%. Z drugiej strony powerbank ładował się minimalnym natężeniem przez kolejny kwadrans, więc zasadniczo licznik czasu zachował się prawidłowo, chociaż wskazanie 100% pojawiło się troszkę zbyt szybko. Optymalnie, gdyby wcześniej pojawiła się i utrzymywała się jakiś czas wartość 98, 99%, no i tak dalej, czyli wskazanie procentowe takie bardziej orientacyjne, jeśli chodzi o zachowanie już w praktyce. Co ciekawe, za pomocą aplikacji możliwe są również aktualizacje oprogramowania układowego powerbanku. Odbywa się to automatycznie po podłączeniu z powerbankiem. Aktualizacja jest do niego przesyłana. Na minus prędkość. Aktualizacja trwa bardzo długo, a wynika to z ograniczeń wynikających ze sposobu połączenia, czyli z samego Bluetooth. Od kiedy używam Viofo BP100, aktualizację wgrywałem przynajmniej już dwukrotnie, więc zakładam, że producent wciąż coś udoskonala, reaguje na jakieś ewentualne zgłaszane problemy, zwiększa stabilność działania urządzenia. Super, że taką aktualizację można w Viofo BP100 wykonać bezpiecznie, bajecznie prosto, samodzielnie, bez wysyłania powerbanku do serwisu. Jeszcze taki bajer, z poziomu aplikacji Viofo Batery można wyłączyć powerbank, a tym samym kamerę do niego podłączoną, co może przydać się w garażu indywidualnym, gdzie nie chcemy nagrywać po prostu wnętrza garażu. Na samym powerbanku jest też fizyczny przycisk, aczkolwiek jeśli powerbank jest ukryty w pojeździe, to pochylanie się do urządzenia odpada. Czyli aplikacja działa, chociaż z pewnymi zastrzeżeniami. To, do czego nie można mieć zastrzeżeń, to zawartość pudełka z powerbankiem. Otwierając kartonik od Viofo BP100 pozytywnie zaskakuje mnogość dostępnych akcesoriów. Wspominałem już, że jest wiązka do podłączenia kamer samochodowych Viofo z obsługą trybu parkingowego. Jeśli mamy kamerę inną niż Viofo i potrzebujemy podłączyć kompatybilną z wideorejestratorem wiązkę 3-żyłową, to przyłącze do tego służące również jest w kartoniku. A może chcemy podłączyć coś nietypowego, jakiś rozdzielacz gniazda zapalniczki, jakieś inne urządzenie samochodowe? Nie ma problemu, takie żeńskie gniazdo zapalniczki samochodowej również jest w zestawie. A może sam powerbank potrzebujemy naładować z zapalniczki samochodowej w innym aucie, albo chcemy go zewnętrznie doładowywać uniwersalnym zasilaczem sieciowym, takim jak na przykład do lodówek turystycznych. Nie ma problemu, zasilacz do gniazda zapalniczki również jest w zestawie podstawowym, aczkolwiek to mniej rekomendowana forma zasilania powerbanku. Po prostu powerbank podłączony pod zapalniczkę w aucie będzie się ładować o wiele wolniej niż po podłączeniu pod bezpieczniki. Na plus, że jeśli ładujemy Viofo BP100 z gniazda zapalniczki, które ma zasilanie tylko w czasie jazdy, to ten powerbank jest w stanie przekazać do kamery informacje o zapłonie, czyli o przejściu w tryb parkingowy i do trybu jazdy i odwrotnie. Super, bo nie jest to wcale standard wśród powerbanków samochodowych. Wiązka do podłączenia powerbanku do instalacji elektrycznej, czyli właśnie do skrzynki bezpiecznikowej, też co oczywiste jest w zestawie. Czyli ten rekomendowany sposób podłączenia z szybkim ładowaniem w niewiele ponad godzinę do pełna. Wiązka jest 3-żyłowa, czyli stałe zasilanie, zasilanie po zapłonie i uziemienie. Są też przejściówki do bezpieczników z bezpiecznikami, wprawdzie tylko 4, czyli po jednym z każdego standardu. Mogłyby być po 2, ale z tym co jest też można sobie poradzić przy montażu. A jeśli montaż zlecasz, to nie przejmuje się czymś takim jak przejściówki do bezpieczników. Dobry montażysta sobie po prostu poradzi z podłączeniem.
Jeszcze takie rzepy można nakleić, aby powerbank nie przesuwał się w czasie jazdy. Kompletny zestaw podstawowy. Ja doceniam, w ostatnim czasie faktycznie zauważyłem, że często używam Viofo BP100 właśnie ze względu na szerokie możliwości podłączenia na różne sposoby. A jeśli chcemy coś do Viofo BP100 dokupić, to może być to dodatkowy adapter rozszerzający pojemność. Jak już wspomniałem, Viofo BP100 oferuje nominalną pojemność 98 Wh. Jeśli dla kogoś jest to zwyczajnie zbyt mało, istnieje możliwość rozszerzenia pojemności za sprawą adaptera Viofo EP100, czyli BP100, powerbank EP100, adapter rozszerzający pojemność. W praktyce taki sam gabaryt i pojemność EP100 po prostu jest uproszczonym urządzeniem, sam w sobie nie pełni funkcji powerbanku, tak więc EP100 zawsze podłączamy do BP100. Największym plusem takiej instalacji jest łączna pojemność, czyli 2 razy 98 Wh, łącznie 196 Wh. Zweryfikowałem to obciążając w pełni naładowany powerbank z podłączonym pojedynczym, naładowanym do pełna adapterem rozszerzającym i zostawiłem do rozładowania. Uzyskany już taki rzeczywisty pomiar to 190 Wh, czyli myślę, że jak najbardziej akceptowalnie w granicy pewnej niepewności pomiarowej. Jeśli dla kogoś dalej to mało, można uzyskać również aż 294 Wh, jeśli zastosujemy dwa rozszerzenia Viofo EP100 jednocześnie, czyli 2 razy EP100 plus jeszcze jeden BP100. Brzmi to naprawdę super, ale osobiście nie jestem wielkim orędownikiem adapterów rozszerzających pojemność powerbanków, a to z tej prostej przyczyny, że mnożąc ogniwa, pomnożyć należy również czas potrzebny do ich naładowania. Jeśli dany pojazd używany jest tak, że pokonuje długie, wielogodzinne trasy, a następnie długotrwale nie jest użytkowany, wtedy takie połączenie z adapterem lub adapterami rozszerzeń ma jak najbardziej sens. W innych sytuacjach osobiście preferowałbym na przykład dwa niezależne powerbanki zasilające dwa niezależne lub więcej wideorejestratory w jednym pojeździe. No ale ilu użytkowników, tyle potrzeb, stąd dobrze, że są takie możliwości i część z Was rzeczywiście decyduje się na rozszerzenie pojemności Viofo BP100 poprzez adapter rozszerzający Viofo EP100. Jeśli podłączymy jedną sztukę adaptera rozszerzeń EP100 do powerbanku, będzie on wykrywany automatycznie, czyli Viofo BP100 automatycznie wykryje jeden adapter rozszerzający Viofo EP100. W przypadku większej ilości ogniw rozszerzających konieczne będzie wprowadzenie ich liczby ręcznie, z poziomu aplikacji mobilnej. Tutaj znowu pewien minus dokładności wskazań. Po podłączeniu rozszerzenia EP100 do naładowanego BP100 aplikacja wskazuje 100% naładowania, co jest prawdą dla powerbanku BP100. Natomiast zestaw rzeczywistości wykazuje ładowanie, czyli ładuje się rozszerzenie EP100, ale nie wynika to ze wskazania procentowego naładowania, a jedynie ze wskazania amperażu wejściowego. Innymi słowy, aplikacja wskazuje procentowy wskaźnik naładowania powerbanku, a nie zestawu powerbank oraz adaptera rozszerzającego pojemność. I to wszystko mimo prawidłowego wykrycia rozszerzenia i podania łącznej pojemności zestawu. To do poprawy. Ok, przejdźmy już do podsumowania. Viofo BP100 stał się niezwykle popularnym ogniwem, wręcz taki powerbank pierwszego wyboru w przypadku marek, gdzie brak analogicznych systemowych powerbanków rekomendowanych dla tej danej konkretnej marki wideorejestratorów innej niż Viofo. W takim maksymalnym skrócie Viofo BP100 to bezpieczne ogniwa, wysoka pojemność i szybkie ładowanie. Wsparcie dla aplikacji mobilnej z kontrolą stanu pracy kamery oraz łatwym aktualizowaniem oprogramowania układowego. Możliwość rozszerzenia pojemności poprzez adaptery rozszerzeń Viofo EP100. Bogaty zestaw podstawowy z kompletem przewodów różnego typu. Sam powerbank ma też dodatkowe złącze USB-C, w tym miejscu, do podłączenia jakiegoś innego niż kamera samochodowa urządzenia. Oferuje również perfekcyjną integrację z nowoczesnymi kamerami samochodowymi Viofo bez konieczności dokupowania dodatkowych adapterów zasilania. Docenić należy również funkcję opóźnienia ładowania, czyli włączam zapłon, a powerbank rozpoczyna ładowanie dopiero po około 15 sekundach, a w tym czasie mogę spokojnie włączyć silnik. I to właśnie ten komplet zalet złożył się na popularność Viofo BP100. Jakie są minusy, ewentualnie co wymaga poprawy albo uwzględnienia przy projektowaniu następcy? Niektórym może trochę brakować możliwości ładowania powerbanku z gniazda USB-C, czyli już po wyjęciu z auta do domu. Warto umożliwić również obsługę powerbanku przez tą samą aplikację, co i kamery samochodowe Viofo oraz poprawić dokładność odczytu wskazań już w aplikacji mobilnej. Powerbank wydaje też takie piknięcia przy rozpoczęciu pracy. I niestety nie ma możliwości wyłączenia tych dźwięków z poziomu aplikacji. No i to właściwie tyle z tych narzekań. Całościowo Viofo BP100 to bardzo udane urządzenie. A Ty używasz powerbanku samochodowego? Może jest to właśnie Viofo BP100? Daj znać w komentarzu.
Dzięki za uwagę, poświęcony czas i widzimy się przy okazji kolejnego materiału dotyczącego kamer samochodowych lub akcesoriów do nich. Cześć! Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj media społecznościowe i stronę wideorejestratory24.pl.